Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko! Jakiś czas temu na kanale pod filmem ktoś napisał komentarz, a w zasadzie zadał pytanie, czy można by nagrać film o strzelaniu z wydechu. Innymi słowy, dlaczego z wydechu lecą marchewy, jest wielki huk i strumień ognia. Z racji tego, że prośba o wytłumaczenie takiego zjawiska padła dawno temu i nie potrafię znaleźć autora tego komentarza, to mam nadzieję, że jak jesteś subskrybentem, to obejrzysz ten film i zostawisz łapkę w górę za to, że w końcu się za to wziąłem. A więc w dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego motocykle lubią strzelać z wydechu i pokazać wielką czerwoną marchewę. Zapraszam na film. Może na początek powinniśmy sobie powiedzieć, jakie są rodzaje niepożądanych zapłonów w naszym silniku. Z góry chciałbym Wam tylko powiedzieć, te wszystkie informacje, które zawarte są w filmie, są poparte artykułami, które wyczytałem w internecie. Jeżeli w którymś momencie coś przekręciłem, dajcie znać w komentarzu, chętnie sam skoryguję swoją wiedzę. A więc w naturze silnikowej występuje coś takiego jak backfire i afterfire. Backfire, czyli przedzapłon, jest to proces, w którym ogień powstaje przed cylindrem w kolektorze dolotowym. I tutaj wyczytałem, że mogą być do tego dwie przesłanki. Jedna to nieprawidłowo ustawiony zapłon, a druga to rozrząd. Problem, który tutaj jest, to, że mieszanka paliwowa zapalana jest przez iskrę w momencie, kiedy mamy jeszcze otwarte zawory dolotowe. Wtedy ta mieszanka wybuchowa dostaje się do dolotu i może powodować wybuch w tych częściach silnika, w których nie chcielibyśmy ich mieć. A to, o czym będziemy mówić w tym filmie, to właśnie afterfire, czyli pozapłon. Występuje on i w motocyklach, i w samochodach. To właśnie to zjawisko powoduje tak zwaną marchewę z wydechu i towarzyszący przy tym wielki huk. Najprościej mówiąc, ten ogień z wydechu i huk temu towarzyszący powstaje przez to, że niedopalona mieszanka paliwa spala się w układzie wydechowym. Powodem takiego stanu rzeczy może być na przykład zbyt bogata mieszanka lub nieprawidłowe ustawienie zapłonu, opóźnienie go. To, co często dzieje się w motocyklach, to, że kiedy przy większych obrotach odpuszczamy manetkę, to część paliwa, która jeszcze nie spaliła się w cylindrze, wpada do naszego układu wydechowego. W układzie wydechowym mamy tlen, który występuje w powietrzu, czyli można by powiedzieć mamy utleniacz, jak również mamy wysoką temperaturę, gdyż układ wydechowy nagrzany jest od gorących spalin. Dochodzi wtedy do samozapłonu takiej powstałej mieszanki i to jest właśnie przyczyna tego głośnego strzału i tego wybuchu z tłumika końcowego. Natomiast jeśli mamy nieprawidłowe ustawienie zapłonu, jest on opóźniony, to do zapłonu w cylindrze dochodzi, kiedy tłok jest nie w górnej jego części, tak zwane GMP, tylko kiedy już jest w trakcie suwu, idzie w dół. Wtedy naturalnym jest to, że paliwo spala się w momencie, kiedy już mamy częściowo otwarty kolektor wydechowy. Wyczytałem również, że podobne zjawisko występuje w samochodach rajdowych, gdzie bardzo wysokie obroty silnika powodują problemy z nadążeniem zaworów i momentem zapłonu. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Bo jeżeli chodzi o auta, to istnieje jeszcze coś takiego jak anti-lag. W dużym skrócie jest to system podtrzymywania doładowania turbiny, tak aby kiedy odpuści się gaz, to aby turbo nie straciło swojej mocy i aby uniknąć tak zwanego turbolaga. Zjawisko głównie do zaobserwowania w samochodach rajdowych. To, co wtedy się dzieje, to kiedy przepustnica jest zamknięta, sprężone powietrze z turbo trafia do kolektora wydechowego, a że przy okazji trafia tam też część bardzo bogatej mieszanki, niedopalonej w cylindrze lub wpuszczonej celowo, to dochodzi do takiego właśnie spalania i strzału z rury wydechowej.
W większości motocykli pewnie takiego antilagu nie uświadczymy, gdyż mało który motocykl wyposażony jest w turbosprężarkę, ale warto wiedzieć, że takie zjawisko w autach też występuje. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, czego osobiście sam nie wiedziałem, dopóki nie robiłem sobie researchu, że strzały z wydechu są również celowo osiągane przez pewne grupy osób tuningujących swoje samochody, a robią to tak, że w wydechu montowana jest świeca zapłonowa razem z cewką, a paliwem do tego wybuchu nie jest niedopalona mieszanka, a chyba propan-butan, który z reguły trzymany jest w butli w bagażniku auta, coś jak nasze LPG. Tutaj mamy na celu tylko i wyłącznie walory estetyczne, aby pokazać, jak to fajnie auto jest stuningowane. Ale wracając do naszych motocykli, to głównym powodem strzałów jest, w starszych motocyklach, problemy z gaźnikami, ustawieniem zaworów i nieprawidłowym składem mieszanki. Jeżeli jedziecie swoim motocyklem dosyć szybko lub na wysokich obrotach i gwałtownie upuścicie gazu, to pojedynczy strzał z wydechu nie powinien Was martwić. Jeżeli natomiast podczas normalnej jazdy wali Wam z wydechu jak z kałacha, to powinniście się tym tematem zainteresować, gdyż coś niedobrego dzieje się z silnikiem. I owszem, może wygląda to fajnie, ale na dłuższą metę może przysporzyć Wam niemałych wydatków. To, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że aby strzelało z wydechu, konieczne jest też usunięcie katalizatora. Jeżeli się nie mylę, to sam katalizator ma za zadanie dopalić resztki niedopalonych wcześniej spalin, tak aby je oczyścić, a również blokuje wszelkie możliwości ujścia płomieni. Na pewno też zauważyliście, że seryjne tłumiki sprzedawane z motocyklami są ciche i chyba nie zdarzyło się, aby z któregoś coś strzelało. Natomiast wszystkie strzały, te marchewy, są z reguły widoczne na tłumikach przelotowych. Tam strumień gazów nie jest przez nic hamowany, ma spokojny dopływ świeżego tlenu, a dodatkowo wiele osób, zakładając akcesoryjne tłumiki, nie robi dodatkowego dostrojenia swojej maszyny. A powinno. No nic, to tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem i powiedzcie w komentarzu, czy u Was coś strzela z wydechu. Szerokości na drodze, na razie, cześć!